Witam serdecznie, tym razem z Armenii. Przygodę z Armenią zaczynamy od granicy z Gruzją i praktycznie od razu znajdujemy się w klimatycznym, zielonym kanionie rzeki Debet. Zmierzamy w kierunku Vanadzoru, trzeciego co do wielkości miasta Armenii. Następnie pojedziemy do Dilidżanu, turystycznego miasteczka położonego w Parku Narodowym Dilidżan. Dalej udamy się nad wysokogórskie jezioro Sevan w Sewańskim Parku Narodowym. Później chcemy zdobyć najwyższą przełęcz na trasie 2410 metrów nad poziomem morza, a za przełęczą odbijemy z głównej drogi do wioski Hermon i Karmraszen z zamiarem przenocowania w kraterze wulkanu. Następnie główną drogą do Erewania z nadzieją, że uda nam się zobaczyć świętą górę Ararat. W Erewaniu planujemy zakończyć naszą wyprawę. Takie są plany, a co się faktycznie wydarzy, czas pokaże. Ale zapowiada się wspaniała przygoda. Dobra, jedziemy. Zapraszam na podróż z nami. Jak na razie jedzie się bardzo przyjemnie, a kolorytu dodaje jeszcze klimat industrialnego Alaverdi, który właśnie mijamy. Kopalnia miedzi, która za czasów Związku Radzieckiego była centrum przemysłowym regionu i zatrudniała około 2000 pracowników, teraz wali się i rozsypuje. Smutny to widok, ale pomimo brzydoty tego miasta jest tutaj jakoś tak magicznie. Za miastem droga wzdłuż rzeki nagle się kończy. Dla samochodów ruch jest wstrzymany z powodu remontu. My jedziemy dalej z przekonaniem, że rowerem zawsze jakoś się przejedzie. Kanion rzeki Debet jest rzeczywiście piękny. Niektórzy twierdzą, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w kraju. Ponadto w tych tropikalnych lasach na wzgórzach możemy spotkać zabytkowe monastyry. Przejeżdżając przez ten plac budowy, nagle dojeżdżamy do tunelu, przez który robotnicy nie chcą nas przepuścić, pomimo naszych próśb. Wybieramy więc drogę alternatywną, torami kolejowymi. Jak na złość w tunelu spotykamy dwóch policjantów. Oj, niedobrze. W pierwszej chwili pojawiają się obawy, że będziemy musieli się wracać. Ale po chwili dochodzi głos rozsądku. Przecież to jest Armenia, a nie Europa Zachodnia. Można się dogadać. Chwilę wyjaśniamy, jak wygląda sytuacja i policjanci pozwalają przejechać. Mamy tylko uważać na pociąg, który jeździ tutaj 2 razy dziennie. Droga dalej w budowie. Jedzie się coraz gorzej, bo zaczyna się konkretny podjazd i pojawiają się samochody wzburzając tumany kurzu. Musimy to jakoś przetrwać. Pokonujemy nie bez problemów pierwszą przełęcz i wjeżdżamy do Vanadzoru. Na przedmieściach widać jeszcze pozostałości po latach, gdy Armenia była częścią Związku Radzieckiego. Dla nas to atrakcja turystyczna. Za miastem, już po ciemku, znajdujemy nocleg na kwiecistej polanie. Dzisiaj od rana słoneczko, piękne widoki oraz podjazdy. Jak jeszcze nie raz się przekonamy, Armenia jest bardzo górzysta i będzie nas kosztować wiele wylanego potu pokonanie zaplanowanej trasy. Pokonujemy kolejną przełęcz i przed nami długi zjazd do Dilidżanu, turystycznego miasteczka zwanego Ormiańską Szwajcarią, położonego w centrum Parku Narodowego Dilidżan. Spotykamy tam pozytywnie zakręconego Markusa. Hello, my name is Markus. I'm from Finland and I started my cycle touring trip from Czech Republic 9 months ago. My first plan was to travel only 6 months, but I changed my plans after 2 months of traveling and I decided to go to New Zealand. I came here via Balkan Mountains and then Greece, Bulgaria, Turkey, Georgia and now here in Armenia, and next I'm going to Iran, then Silk Road to Pamir Highway, and after that China, Singapore, and then finally New Zealand. What's your favorite country so far? I think Turkey. It has been very beautiful. People are so friendly. They always invite me to stay with them, have a cup of chai or food or everything. But of course every country has been different. There's always different good and different bad things, and I enjoy every country. Until now, not any bad country. Yeah. So good luck. Thank you very much. Have a nice trip. Yeah. And good luck. I hope we see again. We will meet somewhere, maybe in New Zealand. Yeah, maybe.
Powodzenia, Markus. Trzymamy kciuki, żebyś szczęśliwie dojechał. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Такой игры нет. Нет. Такой нет. Где армянские там население Польши, там будет такая игра. Нет. Шахи. Panowie sobie grają w jakąś nieznaną nam grę, a my pniemy się w kierunku jeziora Sevan. Największego jeziora w Armenii i na Kaukazie oraz jednego z najwyżej położonych jezior świata, 1916 metrów. Po drodze rozbijamy obóz i nocujemy nad rzeczką. Rano pobudka i jedziemy dalej, wokół cały czas piękne góry. Na Sevan. Stromo? A pod jednym ze sklepów rozmawiamy z miejscowymi o kultowym polskim serialu. Szari. Szari. Znamy. Это, Oglądaliście to? Cała Armenia oglądała. Znamy, u nas to też popularne. самый красивый. Przedstawiam Wam lokalny rarytas, kawa CCCP. Jak ona smakuje? Wkusna, wkusna jest. Wkusna kawa. Przeciętne. Taka kaweczka. Zbliżenie na kaweczkę. No, piękna, piękna. Bez mleczka niestety. Bez mleczka. Skosztuję. Jak? Dobra jak ten system. Kawa w kubeczkach to była rewelacja. Można ją było dostać w każdym sklepiku i zawsze schłodzoną. A co się tyczy miejscowych, których też zawsze można spotkać pod sklepem, to nie spotkamy tu miłośników alkoholu. Chociaż w sklepie można go kupić. Jak mówili, pijemy, ale w domu. Dobra, czas coś zjeść. Witamy, witamy. No pięknie. Obiad podamy. O, dziękuję. Język mi pokazujesz? To nie, jak język pokazujesz, to nie będziesz w telewizji. Kilka słów o kuchni armeńskiej. Jedzenie jest dobre, szczególnie po zmaganiach z górami, ale jak dla mnie mało urozmaicone. Na wioskach, w restauracjach można dostać głównie dania składające się z mięsa baraniego lub wieprzowego, pieczonego na ruszcie razem z kośćmi. Do tego chleb i sałatki warzywne. Często też w restauracjach są wydzielone osobne pokoiki dla klientów, w których można się posiedzieć w warunkach intymnych. Ma to swój urok. Wojciechu, powiedz kilka słów. Mirosław. Przedstaw się w ogóle, żeby widzowie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nazywam się Mirosław. Właśnie wjechałem na 2013. No i jest super. Coś dodasz, kolego? Nie, zgadzam się z Mirosławem. Jedziemy dalej, a cały czas towarzyszy nam ładna pogoda oraz niesamowite krajobrazy. Armenia jest po prostu piękna. Przed nami pierwsza większa przełęcz, 2176 metrów, po pokonaniu której zjedziemy do jeziora Sevan, nad którym planujemy rozbić obóz. Trzeba przyznać, że armeńskie góry dają nieźle popalić. Temperatura też robi swoje, bo cały czas jest około 30 stopni, nawet na tej wysokości. Zjazdy rekompensują jednak trudy podjeżdżania. Osiągamy prędkości zjazdowe dochodzące do 70 km na godzinę. Jest moc i adrenalina. Tak smakuje życie. Piękne uczucie mieć pod sobą swojego rumaka i czuć wiatr we włosach. Jest i jezioro Sevan, zwane Morzem Armenii, bo jest rzeczywiście ogromne i zajmuje około 3% powierzchni całego kraju. Będziemy jechać jego wschodnim brzegiem, mniej popularnym, przez najbliższe 100 km. Mam nadzieję, że trochę się tu ochłodzimy, bo nad jeziorem z powodu wysokości panuje chłodny mikroklimat, a woda w czerwcu ma temperaturę około 10-15 stopni, co skłania mieszkańców Erewania, gdzie panują zazwyczaj okropne upały, do odwiedzenia go szczególnie w weekendy.
Maksym Gorki, rosyjski pisarz i publicysta, powiedział, że wody Sevanu są jak kawałek nieba, które zstąpiło na ziemię pomiędzy góry. Rozbijamy namioty nad jeziorem, rozpalamy ognisko i zjadamy wieczorny posiłek. Wspominamy wydarzenia dnia i kładziemy się spać. Będzie nas tulił do snu szum jeziora Sevan. Jutro trzeba wcześnie wstać i jechać dalej, ku nowej przygodzie. Rano orzeźwiająca kąpiel w lodowatych wodach jeziora i ruszamy dalej. Mkniemy wzdłuż jeziora. Dla odmiany mamy trochę płaskiej drogi, nie licząc małych pagórków, co też jest przyjemne. Dotychczas tylko góry i góry. Zjeżdżamy też z głównej drogi, chociaż ruch samochodowy jest tu znikomy i jedziemy polnymi drogami, których jest tutaj trochę. Czasami, gdy polna droga się kończy, musimy jechać na przełaj, ale trasę trudno zgubić, bo mamy po prawej stronie jezioro jako punkt orientacyjny. Czuć tu bliskość natury i wolność. Dobra, dojeżdżamy do cywilizacji. Trzeba coś zjeść. Może rybkę z Sevanu? Co my tu mamy? Ryba. Форель. Севанский форель. Рыба 1 штук 2000 драм. 1500. Po obiedzie pojawia się pomysł, żeby zrobić jeszcze jeden biwak nad jeziorem. Tak też robimy. Przystępujemy do unboxingu loda SSSR. Jak widać, lód przyszedł w takim czerwonym opakowaniu z napisem SSSR. Szczelnie zamknięty. Dobrze. Przystępuję do otwarcia. Otwieram, tak. Co mamy w środku? W środku taki lodzik prosto z SSSR. Najpierw wąchamy, no pachnie dobrze. W smaku? Trochę jak ten system, ale nie jest źle. Polecam. Opuszczamy jezioro Sevan i jedziemy zdobywać najwyższą przełęcz na trasie. 2410 metrów. Jesteśmy na około 2000, więc nie mamy zbyt wiele do podjechania. Po drodze coś, czego dawno nie widziałem. Miejscowi suszą łajno zwierząt z zamiarem wykorzystania go jako opału. Dawaj, pompaj. Pompaj to. Mocno, 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 mocno. Goodbye, goodbye! Jesteśmy już na około 2300 metrów, a tu jakiś sympatyczny pan obdarowuje nas ogórkami. Miło z jego strony. Jedziemy po naprawdę pięknej okolicy, wokół tylko góry i kratery wulkanów oraz gdzieniegdzie pojedyncze wioski, które aż chce się odwiedzić, ale nie mamy na to czasu. Aż strach pomyśleć, co się tutaj dzieje zimą. Wydaje się, że mieszkańcy są wtedy odcięci od świata. Tuż przed przełęczą spotykamy rowerzystów z Iranu. Dla mnie to było niemałe zaskoczenie. Hello. Tomas. Tomas? Mirosław. 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 Wojtas. Wojtas. Hello. My middle name is Hassan, but nickname is Arash. His Mahdi is my friend. Is my brother Hussein. Yeah. Okay. And Muhammad is my friend. Okay. Hey. Yeah. Kapan, Tatev, now this black. And then Georgia. And Sevan, go to Yerevan, next in Georgia, Tiflis, and Turkey, and come back to Iran. Yeah. Wydawać by się mogło, że w Iranie nie uprawiają tego typu turystyki, ale nic bardziej mylnego.
Jako ciekawostka, w Iranie rząd blokuje Facebooka i YouTube'a. No i jesteśmy na przełęczy Selim Pass. Myślę, że jednoznacznie możemy stwierdzić, że warto skoczyć do Armenii. Spędzamy tu trochę czasu, rozkoszując się pięknym widokiem, zresztą sami ocencie. W międzyczasie podjeżdża Frank z Holandii, który przemierza bezdroża Armenii na swoim fatbike'u. Szykuje się długi i malowniczy zjazd, jakieś 25 km. Jednak jeszcze na chwilę się zatrzymujemy przy zabytkowym Orbelian Caravanserai, czyli miejscem schronienia na noc, wbudowanym w 1322 roku przez księcia Orbeliana. Podziwiajcie widoki, a ja w tym czasie powiem parę zdań informacyjnych o Armenii. Armenia położona jest w Azji, na Kaukazie Południowym i graniczy od północy z Gruzją, od wschodu z Azerbejdżanem, od południa z Iranem, a od południowego zachodu z Turcją. Z powodu konfliktów jedyne otwarte przejścia graniczne to te z Gruzją i Iranem. Armenia miała bardzo burzliwą historię. Przez stulecia spływała krwią. Co chwila ktoś ją napadał, zagrabiał ziemię, przyłączał do swojego kraju. 2000 lat temu Armenia była rozległym terytorialnie mocarstwem. Dzisiaj zaś jest 10-krotnie mniejsza niż w latach świetności. Erewań, stolica Armenii, przechodził 14 razy na zmianę pod panowanie Turków i Persów. W XIX wieku z rąk perskich umęczoną Armenię odebrała Rosja, a 100 lat później, w latach 1915-1917, Turcy dokonali rzezi, podczas której zginęło 1,5 miliona Ormian. Nawet teraz Ormianie muszą walczyć z sąsiadami o swoje ziemie. Tym razem Azerbejdżan rości sobie prawo do Górnego Karabachu. Przez te wszystkie zawirowania historii Ormianie od wieków zmuszeni byli do ucieczki z kraju. Stąd też tylu z nich rozsianych jest po całym globie. Ormian jest na świecie 10 milionów, z czego tylko 3 żyje w samej Armenii. Jakby tego było mało, w 1988 roku trzęsienie ziemi nawiedziło północną Armenię, zabijając co najmniej 25 000 ludzi i powodując ogromne zniszczenia w regionie miast Gumri, Spitak i Venadzor. Mało kto wie, że to właśnie władcy ormiańscy jako pierwsi w świecie uznali chrześcijaństwo za oficjalną religię swojego państwa, co miało miejsce już w 301 roku. Obóz zakładamy w malowniczej dolinie, gdzie przy rozgwieżdżonym niebie spędzamy spokojną noc. Rano budzą nas pasterze kóz ze swoimi zwierzętami. Jemy śniadanie, kilka pamiątkowych fotek i jedziemy dalej. Przed nami kolejny dzień, w którym będziemy zdobywać kolejną przełęcz, tym razem o wysokości 2240 metrów. Today is big Jena. Oh, Jena. Come back. My country. Come back, right? Jego ubit. Da. Pani nie chciała mi zrobić krzywdy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a opowiadała o historii tego miejsca. O ile dobrze zrozumiałem, to wojska z Azerbejdżanu wyrżnęły całą wioskę i podobno tylko ona przeżyła. Smutna sprawa, ale potwierdzająca burzliwą historię Armenii. Jedzie. Brawo, Direk. Przełęcz zdobyta. Teraz zjazd do wioski Karmrashen i do wulkanu Wayat Sar, gdzie planowaliśmy spędzić noc. Ale niestety z powodu braku czasu musimy zrezygnować z tego planu. Wielka szkoda.
Oto i nasz wulkan. No cóż, tym razem go nie zdobędziemy. Jedziemy do wioski coś zjeść. Niestety okazuje się, że sklep jest zamknięty, ale przypadkowo spotkany młodzieniec zaprasza nas do domu na poczęstunek. Chyba będziemy mieli okazję doświadczyć ormiańskiej gościnności. Przezeniony takie kuszaj, wiesz, gdzie to? Что это? Не wiemy. Jak to się je? Это очень полезная трава, это жена на огороде. Trawa? Да. Не трава, но как-то жены говорят, что это. A, to jest to trawa cytrynowa. To, co oni dodają do posiłków. No. We wszystkich posiłkach. Do sałatek dodają to. 20 километров где-то, 25. Дербу, да. A, to jest ta pod tym chyba, pod tym wulkanem. Нет, вулкан вот этот. Видели этот? Да. Da. Горе. Darmen. Давай. Nie trzeba. Ale aluminium. Pyszna kawka. Ormiańska. Państwo Harutunian ugościli nas czym chata bogata. Był chleb, warzywa z domowego ogródka, kilka rodzajów serów, jajecznica, na deser domowe wypieki, kawa i kieliszek czegoś mocniejszego na spróbowanie. Uczta była wybitnie dobra i iście królewska. I chociaż chcieliśmy się jakoś odwdzięczyć, gospodarz odmówił przyjęcia zapłaty. Pięknie dziękujemy za gościnę. Jesteśmy waszymi dłużnikami. Kontynuujemy zjazd. Z uśmiechem na ustach jedziemy do wioski Herher i dalej nad małe jeziorko, gdzie rozbijamy namioty i spędzimy noc. Przepiękny dzień dzisiaj mieliśmy. Dzisiaj nasz ostatni dzień na rowerze. Mamy zamiar dojechać do Erewania i tam wynająć jakąś kwaterę, żeby przed powrotem do kraju odświeżyć się i może pozwiedzać stolicę. Przed nami jakieś 140 km. Zjeżdżamy do głównej drogi i prościutko przed siebie. Na szczęście nawet na głównej drodze ruch jest niewielki i jedzie się przyjemnie. Armenia dostarczyła nam wiele satysfakcji podczas tej tygodniowej wyprawy. Ludzie są tutaj bardzo życzliwi i pomocni. Ani przez chwilę nie czuliśmy się zagrożeni. Po drodze spotykamy winiarnię, którą można pozwiedzać i degustować wina. Wchodzimy na chwilę i jedziemy dalej zupełnie nieświadomi, że mamy do pokonania kolejną przełęcz, 1800 metrów. Winiarnia była na 1000 metrach. Wjazd był ciężki, bo trochę nas zaskoczyła ta przełęcz, ale za to zjazd to czysta poezja. Nie ma co gadać, zobaczcie sami.
I na koniec tego pięknego zjazdu jest Ararat, 5137 metrów, święta góra Ormian, choć obecnie na terytorium Turcji. To tutaj podobno spoczęła Arka Noego, a ja kończę tą relację. To była wspaniała przygoda. Dzięki chłopaki. Standardowo polecam Armenię rowerem i do zobaczenia na szlaku. Cześć!